Nie wiem, czy nasz rząd zmienił politykę, czy co. Masowo ludzie mi mówią, że jadą do Polski. Nie było czegoś takiego wcześniej. Dokładnie i traktujemy to dość poważnie, bo tak na początku to tak patrzyliśmy z przymrużeniem oka. Co, minutka na stopie i już siedzimy. Niech nas wywalą przy parkecie. Tak będzie najlepiej, stamtąd już mamy rzut beretem. No i ciśniemy później na wylotóweczkę i walimy dalej. A my siedzimy w ogóle w bagażniku, żeby była jasność. Zobacz, razem z workami różnymi. Jechałbym z nimi nawet dalej, ale mówią, że jadą tylko do miasta. No to jedziemy do miasta. Ta fura nas podrzuciła, fura z parku. Zjemy śniadanie i ruszamy, a właściwie śniadanie obiad, bo musimy zjeść na zapas. To przed nami później długi kawałek. Mamy tu już stałą stołówkę w tym supermarkecie. No i sobie tutaj jemy z pracownikami w tej kantynie. Tutaj siedzi sobie pani z nami, coś tam próbuje rozmawiać. Tam pani sprząta. Wyjedliśmy to, dopijamy kolę, bo no niestety nie chcieli nam wydać reszty. No to mówią, dobierzcie coś za $0,5. No to 2 kole. Nie wiem, czy nasz rząd zmienił politykę, czy co. Masowo ludzie mi mówią, że jadą do Polski. Nie było czegoś takiego wcześniej. Dokładnie i traktujemy to dość poważnie, bo tak na początku to tak patrzyliśmy z przymrużeniem oka, ale jak nasz kierowca powiedział, że jedzie do Polski i zadzwonił do swojego brata, który już tam jest, to tak nas zdziwiło, delikatnie rzecz ujmując. No tak, mnóstwo ludzi mówi, że za miesiąc, za 3, za pół roku już mają tam coś zaklepane, ogarnięte, no i że jadą do Polski. Więc Polska też jest jakimś takim dziwnym miejscem, gdzie właśnie ludzie z bardzo biednych krajów Afryki będą przyjeżdżać, albo właściwie już przyjeżdżają, o czym nie wiedzieliśmy i o czym Cię właśnie informujemy, bo się dowiedzieliśmy. A Zimbabwe no jest jednym z biedniejszych krajów Afryki, na pewno jest najbiedniejszym spośród tych, które odwiedziliśmy. Odwiedziliśmy parę. Skomplikowane do życia. Bardzo skomplikowane, tak, to jest naprawdę trudno. Tu wszystko jest problemem, łącznie z robieniem zakupów. W tym kraju jest tak, że wszyscy mają po prostu pod górkę, a my razem z nimi, ale właśnie ruszamy dalej z tego kraju do kolejnego. Jakaś akcja, Maciek chciał umyć ręce i wielkie zamieszanie. Pani mu wlała do kubka i powiedziała, idź do kibla, sobie umyj ręce. Proszę bardzo, jest pan na wizji. Polski człowieku, zanim pójdziesz do toalety z zamiarem umycia rąk, najpierw sprawdź, czy jest woda, potem nałóż sobie mydła i potem będziesz zadowolony. Ja wiem, bo ja to sprawdzałem parę razy i teraz już wiem, że pierw musisz sprawdzić, czy jest woda, a dopiero później uwalisz mydło, bo te mydła są chemiczne, śmierdzące, najsłabszej jakości. No, albo jakiś proszek, który jest wstrętny, który wypali się ręce. A w ogóle to lepiej jest umyć ręce przed pójściem do toalety i po pójściu do toalety, bo cały czas permanentnie masz brudne ręce. Przed nami pół kilometra prosto, później skręcamy w prawo, no i będziemy szli na wylotówkę. Taką drogę dosyć, powiedzmy, mało uczęszczaną. Wczoraj udało nam się nią przejechać, zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. No i będziemy się kierować na południe. Oni cały czas mówią o biznesie tutaj i nie wiem ile razy, dziesiątki nas pytali, z jakim biznesem my tu przyjechaliśmy. Co za biznes my tu robimy w tym kraju. A my nie robimy żadnego biznesu, my po prostu podróżujemy i cieszymy się momentem. A dla nich to jest zupełnie niezrozumiałe, że przyjechaliśmy do Afryki nie po to, żeby robić biznes? To po co? Dosyć dużo białych ludzi tutaj. Też jest ciekawe o korzeniach chyba brytyjskich jakichś albo holenderskich. Potomkowie tych kolonizatorów. No i oni mają to teraz przerypane, bo mieszkają w strasznie zubożałym kraju. No i ja nie wiem, jak oni mają funkcjonować. Zobacz, jak podróżujemy stopem. Koleś siedzi na drzwiach i kuźwa jedzie na zewnątrz. You are so smart people. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 w bagażniku i nasze bagaże. 9 osób. I te auta popieprzają. No i zobacz, jak on jedzie.
On idzie na zewnątrz. Poland! Jak on nie spada tym półdubkiem tutaj Ja stąd? bym na jego miejscu nogę wsadził do środka chociaż. Kuźwa, to go rozerwie, nie? Czy on jeszcze będzie doładowywał ludzi? Co, wysiadł? Nie wiem. Czy jeszcze kogoś doładowuje? Jezu, nie Co wiem. tu się dzieje? Where do you go, brother? We're going to Bulawayo. Bulawayo. Let me check on the map. Dobrze, Where to is jest, it? to jest dobrze. Yeah? Bulawayo, Botswana. You go with us. You going okay. with us? Yeah. O, i znowu wsiada i jedzie. Nie ogarniam tego. Nic z tego nie rozumiem. Powiedzieliśmy, że nic im nie zapłacimy ani centa. No oni mówią, dobra, wsiadajcie. No to dobra, no jesteśmy otwarci na propozycje. No ale zobacz, my tu siedzimy po prostu jak sa... A, okej. Number. Yeah, sure. Kierowca? You put your number and you put your face as well, Yes, sure. so that I'll show my children that I've got a friend from Poland. Of course. And let's make photo together. Okay, it's fine. Marcin Polak. Teraz jest akcja pod tytułem, że wszedł 9. człowiek i on siedzi, kierowca siedzi na kolanach pasażerowi, a ten siedzi dalej na drzwiach. No i jak tu ma być bezpiecznie, jak kurwa kierowca siedzi na kolanach gościowi? No i dalej kurna kiśniemy w tym samochodzie. Pierdziele, różne mieliśmy stopy. No będziemy unikać takich akcji, bo to jest bez sensu. Zobacz co tu Fajnie, się fajnie. dzieje. Bo to był rekord świata, jeśli chodzi o kolesia, który wisiał za samochodem. No a ja pierwszy raz widzę kierowcę, który siedzi na kolanach u pasażera. Nie? I to jest w ogóle zarąbiste. Bo ja nie wiem, czy on przypadkiem nie operował na przykład jeden pedałami, a drugi kierownicą. Nie zdziwiłbym się, bo miał zablokowane ręce, więc trzeci może zmieniał biegi nawet. Ale to chyba automat. O, jeszcze ktoś wchodzi do bagażnika. Ten wychodzi z bagażnika. I co tam się odbywa? Bo ja nic nie widzę. To może ja wejdę do bagażnika, tam by było mi wygodniej, To nie? co, idziesz? No nie wiem, zawsze to będę przyklejony do plecaków, a nie do tego kolesia z prawej. Wiesz co, ale do dupy jest ten stop, spierdzielajmy, mamy fajną miejscówkę do tego, że... Co ty, jak już siedliśmy, to jedziemy. W ogóle ten autostop był ciekawy, bo no pierwszy raz w życiu widziałem, żeby kierowca siedział na kolanach u pasażera i pierwszy raz w życiu widziałem, żeby pasażer siedział na zewnątrz samochodu, no jakby jednym półdubkiem na krawędzi drzwi. Na dachu to ja rozumiem, no ale w ten sposób to jeszcze nie widziałem. O, jedzie tir. Tutaj jechaliśmy 9 osób samochodem, no i pani była jakaś mocno religijna, weszliśmy, kazała mi uklęknąć i zdjęła z mojej głowy wszystkie troski i klątwy, tak przynajmniej powiedziała. No i rzeczywiście robiła jakieś czary nade mną. Maciek to częściowo nagrał, no zakładam, że miała dobre intencje. No było to dla mnie dziwne, nie? Jakieś takie dziwne przeżycie, no ale to się wydarzyło i jestem w dobrej myśli, że jednak to miało jakiś taki pozytywny wynik. A ja rzeczywiście jestem jakiś taki wyluzowany. No i fajnie. Może tego potrzebowałem. Przyjechać na drugi koniec świata, żeby ktoś nade mną zrobił jakieś czary. No i powiedziała, że życzy mi bezpiecznej i zdrowej podróży, a w tej podróży tego bardzo potrzebuję, więc myślę, że jest w tym jakiś fajny przekaz i że ona czuła, że potrzebuje tego, więc ładnie mnie otoczyła swoją opieką, zdjęła jakieś klątwy, czary i zaklęcia, które na mnie wisiały. No i podziękowały mi, pomachała mi ręką, pojechaliśmy. Było fajnie i ciekawie. No, nigdy nie wiesz, kogo spotkasz i co ten człowiek ma w głowie i w sercu. Dosyć długo tu czekamy na tym stopie i nic się nie dzieje. A w sumie miejsce mamy bardzo dobre, bo są dziury, więc ludzie zwalniają. Jest pobocze, więc mają gdzie zjechać. Jest cień w miarę, chociaż szału nie ma, no ale lepsze to niż nic. Jesteśmy już na rogatkach miasta, więc de facto nie ma tutaj tych naganiaczy wszystkich. W sumie to mi się przejechał na pacę, bo jest fajnie. W tym słońcu. Znowu się wczoraj spaliliśmy, bo gdzieś godzinę jechaliśmy na pacę chyba. Słońce prażyło niemiłosiernie, ale też był straszny wiatr, bo gość zasuwał tam z 9 dych. No ale dopiero wieczorem czułem, jak mi skóra schodzi z twarzy i jak bardzo jestem spalony. Chociaż po tylu tygodniach to już jestem przyzwyczajony do tego słońca, już się opaliłem. No cóż, dane nam było tu przyjechać, dane nam było zrobić tą drogę i tą trasę, spotkać tych ludzi, których spotkaliśmy. Idę łapać.
Zobaczymy, co się stanie. Może kogoś zatrzyma. Ty, jakie jaja, zobacz. Wsiadamy, łapiemy stopa i koleś mówi, że miał polskiego szefa i że zna Polskę. Hello to people in Poland. Thank you. And you, bro. How are you, sir? Yeah. My name is Richard. Richard. Yes. Nice to meet Nice you, to meet you, Richard. Richard. Thanks very much. Nice to meet you. Czyli to był amerykański samochód, miał kierę z lewej strony, oni wszystko tutaj wywrócili do góry nogami i zmienili. A gość w ogóle zasuwa między południową Afryką a Zambią i Zimbabwe. A sam jest z Chennai.